Typowy zboczeniec, kat, morderca i zbrodniarz. Typ w normalnym niemieckim społeczeństwie wybitnie patologiczny. Sadystyczną rozkoszą znęca się nad swoimi ofiarami. Sam własnoręcznie katuje i morduje. Ofiarami jego padają pracownicy kolei, chłopcy znajdujący się na torze i inni, którzy mieli pecha dostać się na jego wartownię. Ma on na sumieniu około 200 ofiar. Jest postrachem okolic. Potwornym zjawiskiem na woli. Jak przebiegała likwidacja Hansa Schmalza, jednego z największych sadystów w okupowanej Warszawie? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Katarzyna Rusnak. Hans Schmalz urodził się 22 sierpnia 1913 roku w miejscowości Peißel w Turyngii. Nieznana jest dokładnie historia jego służby i zaangażowania w ruch narodowo-socjalistyczny. W czasie wojny został oddelegowany do generalnego gubernatorstwa, gdzie objął dowództwo nad wartownią Bahnschutzpolizei, czyli ochrony kolei na stacji Warszawa Zachodnia. Z punktu widzenia niemieckich interesów oddziały Bahnschutzu pełniły bardzo ważną funkcję. Odpowiadały za bezpieczeństwo niemieckich kolei, a te przecież odpowiadały za sprawne dostawy zaopatrzenia dla walczących wojsk. Nic zatem dziwnego, że do tych oddziałów angażowano najbardziej sadystycznych funkcjonariuszy. Hans Schmalz okazał się doskonałym kandydatem. Z całą stanowczością wypełniał wszystkie polecenia swoich mocodawców, a ponadto wykazywał się niespotykanym wręcz okrucieństwem, które niejednokrotnie kończyło się śmiercią dla wszystkich, którzy wpadli w jego ręce. Najwyższe szacunki sięgają nawet 200 zamordowanych przez niego osób. Zbrodniczy charakter Schmalza w kuriozalny sposób korespondował z jego urodą. Gładko ogolony, zadbany, o delikatnej urodzie nie przywodził na myśl zbrodniczego sadysty. Swoją aparycję Schmalz wykorzystywał w wyjątkowo cyniczny sposób. W dniu służby przebierał się za kobietę, zabierał ze sobą broń, a następnie krążył w okolicach dworca zachodniego i strzelał do wszystkich tych, którzy pojawiali się tam bez pozwolenia. Tym sposobem zamordował ponad 100 osób, a okoliczni mieszkańcy przezwali go panienką. Taki też kryptonim otrzymała akcja likwidacyjna wymierzona w pracownika Bahnschutzu. Ilość relacji na temat zbrodni Schmalza była tak duża, że jesienią 1943 roku kierownictwo walki podziemnej podjęło decyzję o jego rozpracowaniu oraz likwidacji, którą po raz pierwszy spróbowano przeprowadzić w grudniu 1943 roku. Polacy zdołali opanować wartownię, w której pracował Schmalz, jednakże ten nie pojawiał się w pracy przez kilka godzin. Polakom nie pozostało nic innego jak zwinąć akcję i wycofać się z terenu dworca. Z początkiem 1944 roku wykonanie akcji powierzono innemu oddziałowi, a mówiąc precyzyjnie tzw. grupie Andrzeja, która swoją nazwę zaczerpnęła od pseudonimu dowódcy, czyli Józefa Rybickiego. Wykonanie wyroku Andrzej powierzył sekcji żoliborskiej swojej grupy, którą dowodził podporucznik Stanisław Sosabowski, pseudonim Stasinek. Ten syn słynnego twórcy pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Zdecydował zaś, że plan zamachu i bezpośrednie dowództwo nad akcją obejmie Kazimierz Jakubowski, pseudonim Kazik. Likwidacja panienki nie była łatwa. Niemiec doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Polacy czyhają na jego życie, w związku z czym w pracy pojawiał się bardzo nieregularnie, wracał różnymi trasami do domu i zazwyczaj robił to w towarzystwie obstawy. Kazik uznał jednak, że najrozsądniej będzie zlikwidować Schmalza tam, gdzie już raz tego spróbowano, a czego on sam mógł się już nie spodziewać, czyli w miejscu jego pracy, to jest w oddalonym o kilkaset metrów od stacji Warszawa Zachodnia, budynku wartowni. Wybranie tego miejsca oznaczało, że likwidacja może przerodzić się w strzelaninę. W wartowni poza Schmalzem znajdowało się bowiem od 5 do nawet 6 strażników. Sam dostęp do wartowni był jednak stosunkowo prosty, a ta mimo otoczenia jej drutem kolczastym stanowiła łatwy cel do zajęcia. Kluczem do sukcesu było zajęcie okolicznych budynków i zneutralizowanie ewentualnego alarmu. Dzisiejsze tereny dworca zachodniego uległy rozmaitym przeobrażeniom, zatem na próżno szukać pozostałości po budynkach z okresu II wojny światowej. Tym niemniej miejsce pracy Schmalza, czyli tzw. wacha, znajdowała się przy torach prowadzących z dworca zachodniego w kierunku dworca głównego i odległości około 300 metrów od wiaduktu kolejowego u wylotu ulicy Niemcewicza. Palącym problemem pozostawała kwestia tego, czy Schmalz pojawi się w pracy w dniu wystawienia akcji. Z pomocą akowcom przyszli polscy kolejarze,
którzy mieli dostęp do wartowni i doskonale wiedzieli, czy dany Niemiec danego dnia znajduje się w pracy. Kolejarze naszkicowali również rozkład pomieszczeń, co pozwoliło akowcom na jak najlepsze przygotowanie się do akcji. Kolejnym etapem przygotowań było wymyślenie sposobu dostania się na teren, który teoretycznie był dostępny jedynie dla Niemców i pracowników kolei. Polacy znaleźli jednak wyjście i z tej sytuacji. Zdecydowano o przebraniu 2 Polaków w niemieckie mundury i zainscenizowaniu sceny, w której będą prowadzili oni rzekomego złodzieja, a w rzeczywistości jednego z żołnierzy Armii Krajowej. Tym sposobem dostaną się oni do wartowni i będą mogli zlikwidować panienkę. Plan był gotowy. Wystarczyło tylko rozpocząć realizację. Do akcji likwidacyjnej wyznaczono dokładnie 18 ludzi, których umieszczono w 4 mieszkaniach na Żoliborzu oraz wyposażono w broń krótką i maszynową. Wszyscy byli w stanie gotowości. Oczekiwano jedynie na cynk od polskich kolejarzy. Teoretycznie dyżur Szmalca wypadał 1 marca, jednakże tego dnia nie pojawił się on w pracy. Kolejne 2 dni upłynęły Polakom na długim wyczekiwaniu. Wreszcie 4 marca kolejarze przesłali cynk, że tego dnia Szmalc pojawi się w wartowni. Na wieść o tym Polacy opuścili konspiracyjne meliny i udali się na ulicę Niemcewicza, gdzie przez blisko godzinę czekali na kolejarza, który miał potwierdzić obecność Szmalca. Pojawił się on około godziny 10:00, a pół godziny później Polacy przystąpili do właściwej akcji. Jej pierwszym etapem było zajęcie sąsiednich budynków, w tym przede wszystkim Towarzystwa Asfaltowego oraz firmy Severin, której właściciela przy okazji skłoniono do tego, by ten wystawił przed zakład pracujące betoniarki. Ich dźwięk miał zagłuszyć strzelaninę. Dźwięki strzałów niechybnie bowiem sprowadziłyby na Polaków odwet niemieckich żołnierzy skoszarowanych na nieodległym placu Narutowicza. Równolegle wybito również dziurę w płocie, przez którą Polacy mogli dostać się na teren wartowni. W tym samym czasie pozycję zajęli żołnierze z grupy ubezpieczeniowej w składzie Stanisław Likiernik, pseudonim Staszek, Zygmunt Siennicki, pseudonim Bor, Andrzej Englert, pseudonim Andrzejek i jeden żołnierz z Woli, którego pseudonim pozostaje nieznany. Kluczową rolę odegrał jednak 3-osobowy patrol przebierańców, którzy wyruszyli w kierunku wartowni i dotarli do niej kilka minut po 11:00. W jego skład weszli kapral podchorąży Jan Barszczewski, pseudonim Janek, oraz starszy marynarz Krzysztof Sobieszczański, pseudonim Kolumb, który był zresztą pierwowzorem postaci Kolumba w książce Romana Bratnego. Wspomniany duet prowadził ze sobą szeregowca Antoniego Wojciechowskiego, pseudonim Antek, który udawał złodzieja. W tym samym czasie od tyłu budynku zaczęli zbliżać się pozostali żołnierze, czyli Kazik, Lech, Klemens, Brzozowski, Tońko, Mikołaj oraz Rymwit. Polacy przecięli drut kolczasty i wtargnęli do wartowni tylnymi drzwiami. W tym czasie 3-osobowy zespół, powiedzmy to inscenizacyjny, znajdował się w środku, a znający język niemiecki Kolumb prowadził z Niemcami rozmowę, którą w pewnym momencie przerwał Kazik okrzykiem Hände hoch. Dalsze wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Niemcy sięgnęli po broń, jednakże nie zdążyli z niej skorzystać. Szmalca położyła seria wystrzelona przez Kolumba, a pozostałych 2 Niemców zastrzelili Antek oraz Janek. Ponadto zlikwidowano jeszcze 2 innych Niemców z sąsiedniego pokoju oraz unieszkodliwiono Niemca o nazwisku Lerner lub Luterer, który postanowił błagać akowców o litość. Postanowiono go oszczędzić i wykorzystać. Gdy dzwonił telefon, miał odebrać i mówić, że Szmalc nie może podejść do telefonu, ponieważ jest zajęty czymś innym. Po upływie 8 minut przystąpiono do odskoku, a oszczędzonego Niemca związano i zostawiono na miejscu, co przyniosło później fatalne skutki. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Nie tylko zabito Szmalca, ale również kilku innych Niemców, których personalia dopiero niedawno stały się znane dzięki ustaleniom historyka Wojciecha Königsberga. Byli to Fritz Zinn, Paul Krieg, Rudolf Pein oraz Tadeusz Dziewulski, o którym niewiele wiadomo poza tym, że był Polakiem lub Ukraińcem. Ponadto zdobyto olbrzymie zapasy broni i amunicji, które załadowano do podstawionej wcześniej ciężarówki. O dokładnym zasobie zdobyczy informuje nas jedna z relacji. Jeden CKM Maxim razem z 6 pełnymi taśmami, skrzynkę z amunicją do CKM-ów około 1600 sztuk, 2 razy MP40 plus 8 pełnych magazynków, 9 karabinków Mauser, 15 KB kawaleryjskich, około 1500 sztuk amunicji do pistoletów kaliber 9 mm, 4 pistolety kaliber 7,65, 2 rakietnice, 600 sztuk amunicji kaliber 7,9, 4 granaty niemieckie, 4 niekompletne mundury kolejarzy, hełmy, ładownice i bagnety.
Po zapakowaniu cennej zdobyczy akowcy wycofali się z terenu akcji ulicami Niemcewicza oraz Grujecką, a następnie rozjechali się do konspiracyjnych menin. Kierownictwo Armii Krajowej bardzo wysoko oceniło zarówno przygotowanie do akcji, jak i również jej przebieg. Każdy medal ma jednak dwie strony, a sama akcja sprowadziła represję na ludność cywilną, o czym informowało obwieszczenie z 21 marca 1944 roku, na którym można było przeczytać o publicznej egzekucji 140 polskich przestępców, zamordowanych w formie odwetu za 12 napadów, dokonanych między 3 a 11 marca 1944 roku. Tragiczne reperkusje przyniosło również oszczędzenie Niemca, który kilka dni po akcji rozpoznał na ulicy Kazika i poinformował o tym Gestapo, którego funkcjonariusze aresztowali następnie zarówno akowca, jak i jego żonę. Podczas rewizji w kieszeni Polaka Niemcy znaleźli ponoć zdjęcie jednego z zamordowanych Niemców. Dlaczego Kazik wciąż je przy sobie nosił? Trudno na to odpowiedzieć. Faktem pozostaje, że podziemie podjęło bezskuteczną próbę wykupienia żołnierza. Kazika brutalnie przesłuchiwali niemieccy funkcjonariusze Rolf Peschel i nieznany z imienia Broder. Polak nie wyjawił jednak żadnych informacji. Jeśli chodzi o pierwszego z wymienionych Niemców, to został on zlikwidowany podczas akcji likwidacyjnej wymierzonej w Przemysłowa Leitgebera, którą polskie podziemie przeprowadziło 13 czerwca 1944 roku. Samego Kazika planowano zresztą odbić, lecz szybko trafił on na szucha, więc szukano innych sposobów. Zawiodły zarówno drogi służbowe, jak i prywatne. Wobec Kazika i jego żony, którą Niemcy postanowili również aresztować, stosowano wymyślne tortury, które ostatecznie zakończyły się ich śmiercią. Sytuacja panująca wtedy w Warszawie miała charakter bezpardonowy, a każdy z uczestników akcji zdawał sobie sprawę z tego, że cena udziału może być najwyższa. Tym bardziej pamiętajmy o bohaterach, którzy byli w stanie ponieść najwyższą ofiarę w imię wolności. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Małgorzatę Klamrę, Julie Clark, Kamilę Lenarcik, Urszulę Babiuch, Katarzynę Rusnak, Ewę Ogrodnik, Aleksandrę Jakubiak, Monikę Kurowską, Swietłanę Boską, Kingę Annę Kwokę, Zuzannę Roszak, Violettę Głuszek, Zuzannę Kranz i Marzenę Kolipską. A ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Pawła Smolińskiego, Pawła Łabno, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Huberta Sobolewskiego, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Michaela Fendricha, Krzysztofa Piotrowskiego, Piotra Sadorskiego, Rudolfa Miczkę, Karola Magierę, Roberta Stodulskiego, Pawła Ojczyka oraz użytkownika Fa.ra. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.